Good evening. Dobry wieczór. Today we are starting late. Dzisiaj zaczynamy późno. It's 12 to 11 p.m. Jest za 12:11 wieczorem. And we'll probably do this one part only. However, it's a difficult one. I prawdopodobnie zrobimy tylko tą jedną część dzisiaj, ale to jest trudna część, because it has a lot of new vocabulary, bo ma dużo nowego słownictwa, and it is the advanced level, to jest poziom zaawansowany. So we have had over 50 parts. Więc wiecie, mieliśmy ponad 50 części. So a lot of hours actually. Więc bardzo dużo godzin właściwie. But still the advanced level might be a bit too advanced. Ale wciąż poziom zaawansowany może być nieco za bardzo zaawansowany. I want us to read it because there's a mystery in the blood that moves the body. Chcę, żebyśmy to przeczytali, bo w the blood that moves the body jest jakaś tajemnica. So we're not really pinpointing it. Więc my właściwie nie dotykamy tego, nie wskazujemy na to palcem tak bezpośrednio. But we want to somehow enter the reality, the possible reality. Ale chcemy jakoś wejść w tą rzeczywistość, możliwą rzeczywistość. So this is a reading comprehension exercise. To jest ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem. And of course there's a lot of vocabulary. I oczywiście jest dużo słownictwa from the area, z tego obszaru. First of all, I want to say that I depart from the approach advocated by specialists in teaching English. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że odchodzę od podejścia promowanego czy popieranego przez specjalistów nauczania języka angielskiego. A reading comprehension exercise is not about guessing the meaning of the words. Ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem nie jest o zgadywaniu słów, o zgadywaniu znaczenia słów, that we don't know, których nie znamy. So it is about our ability to read a text that we can follow. Tu chodzi o zdolność zrozumienia tekstu, który możemy czytać, do którego możemy podążać, dosłownie mówiąc, który możemy czytać, który możemy przeczytać. And when there are words that we do not understand, our reading comprehension includes locating the words. I kiedy są jakieś słowa, których nie rozumiemy, nasze czytanie ze zrozumieniem, częścią naszego czytania ze zrozumieniem jest zdolność umiejscowienia, zlokalizowania, zlokalizowania tych słów. So the fact that we actually know that we don't understand this word. Czyli fakt, że właściwie wiemy, że nie rozumiemy tego słowa. And then we can check it i wtedy możemy je sprawdzić and say if we understand the text or not. Starting with understanding the sentence. I stwierdzić, czy rozumiemy ten tekst, czy nie, zaczynając od zrozumienia zdania. So, with this approach, z tym podejściem, let's start. Zacznijmy.
This is a text adapted from Advanced Grammar and Vocabulary by Mark Skipper. To jest tekst przystosowany do naszych celów z książki Advanced Grammar and Vocabulary Marka Skippera. Let's read the text first. Przeczytajmy najpierw tekst. It was my neck or his. I was arrested in connection with one of the robberies, and after spending the night in a police cell, I cut a deal. I had to go to Austria, wear a microphone, and get Redson to talk. The police said they'd let me go. You see, the police said they'd let me go. You see, I had my reservations, but the police reckoned once he was on trial, he'd have to admit that he'd done it, and that even if he didn't, what with my testimony and old man, Hobday, being his lawyer, he didn't stand a chance. I'd be safe, they said. So I went along with it. I got the police what they wanted, and I even got him to come back home. I was there when the police arrested him, and I was there when the judge gave him 10 years. It had only taken the jury 1 hour to decide that he was guilty. I wasn't that worried when Hobday announced there would be an appeal. Even the police said the courts would reject it. They didn't. He was allowed to go free before a retrial. That's why I'm not helping the police anymore. Okay, so this is our text. To jest nasz tekst. Quite advanced. Bardzo zaawansowany. Całkiem zaawansowany. So let's look at the vocabulary first and try to somehow familiarize ourselves with it. Spójrzmy najpierw na słownictwo i spróbujmy się jakoś oswoić z nim, tak żeby stało się nam bardziej znane jakby. Arrest. Aresztować. That is simple, isn't it? To jest proste, nieprawdaż? To jest proste, nie? Robbery. Rozbój, rabunek. Testimony. Zeznanie. Lawyer. Prawnik. Judge. Sędzia. Jury. Ława przysięgłych. Guilty. Winny. Innocent. Niewinny. Appeal. Apelacja. Court. Sąd. Cell. Cela. Trial. Proces sądowy. Retrial. Ponowna rozprawa. Cut a deal. Zawrzeć umowę. Let someone go. Wypuścić kogoś. Okay, so this is the field vocabulary. To jest słownictwo dotyczące tego obszaru. And now other words. A teraz inne słowa. Neck. Szyja. Reservation. Zastrzeżenie. Hour. Godzina. Microphone. Mikrofon. Wear. Nosić. Announce. Ogłosić. Allow. Pozwalać. Say. Mówić. Powiedzieć. Reckon. Sądzić. Kalkulować. Admit. Przyznawać. Stand a chance. Mieć szansę. Go along with. Zgadzać się. Worried. Zmartwiony. Safe. Bezpieczny. Once. Kiedy. W kontekście. W tym kontekście. Okay, so we'll come back to the vocabulary. Let's have a look at other things that we have here. Have to. Musieć. What with indicates the cause. Wskazuje przyczynę. So we have the sentence
What with my testimony and old man? Z moim zeznaniem i starym człowiekiem, starym mężczyzną, starym człowiekiem. Hobday, being his lawyer, będącym jego prawnikiem, he didn't stand a chance. Nie miał szans. What with my testimony? He didn't stand a chance. Z moim zeznaniem nie miał żadnych szans. Okay? So my testimony is the cause. Moje zeznanie jest przyczyną. So, let's look at hid, because it appears in the text at least twice. Spójrzmy na hid, bo się pojawia w tekście co najmniej 2 razy. Precisely, twice. No, but there's also date. So date works as hid works. No, ale jest też date. To działa, date działa tak jak hid działa. Hid. He would. Or he had. Okay? So just remember that. We're going to give it some practice in a few minutes. I just want you to get the general orientation in all that we have here. Chcę tylko, żebyście dostali, otrzymali, żebyście mieli ogólną orientację w tym wszystkim, co tu mamy. And we have irregular verbs. Mamy czasowniki nieregularne. Be, was, were, been. So the 3 trees. Więc te 3 drzewa. Base form, forma podstawowa, be. Past simple form, actually forms, formy czasu przeszłego prostego, was, were. So it happened in the past. To zdarzyło się w przeszłości. A specific moment in the past or a specific time in the past. Period of time. Konkretny moment w przeszłości albo konkretny czas w przeszłości. Jakiś okres. Facts. Fakty. And been. Past participle. Imię słów biernych. So we need it for passive voice. Potrzebujemy go do strony biernej. I wrote the letter yesterday. Napisałam list wczoraj. And now we start with the letter. I teraz zaczynamy od the letter, list. The letter was written yesterday. List został napisany wczoraj. I wrote the letter. Ja napisałam list wczoraj. List został napisany wczoraj. So that's what we need the past participle for. Do tego potrzebujemy imię słowa biernego. And we also need it for the present, for the perfect tenses. I potrzebujemy go także do czasów perfect. With have. Z have. And have needs to be changed for different tenses. I to have musi być zmienione
w zależności od różnych czasów gramatycznych, which tell us something about the time, które mówią nam coś o czasie, tym zwykłym, w którym żyjemy. So, we are in present time, in the present time, jesteśmy w teraźniejszości, and I want to know, well, I need that letter. Have you written it? Ja muszę wiedzieć, no, potrzebuję ten list. Napisałeś go? Have you written it? Have you written the letter? Napisałeś ten list. Sure, I have written the letter. Pewnie, oczywiście, napisałem list. Oczywiście, napisałem ten list. Has the letter been written? Czy ten list został napisany? Okay? So the three forms. I have been busy. Byłam i nadal jestem zajęta. I work a lot. Pracuję bardzo dużo. So we have be, was, were, been. Być. Or the word used for continuous tenses. Albo słówko używane do tworzenia czasów ciągłych. You remember, continuity. Pamiętacie, ciągłość. Every second counts, exactly. Każda sekunda się liczy. Spend, spend, spend. Spędzać. So we can spend time. Można spędzać czas. And you can spend money. I można wydawać pieniądze. Spend, spend, spend. Cut, cut, cut. Ciąć. But you must remember that words have different meanings too. Ale musicie pamiętać, że słowa mają też inne znaczenia. So when someone tells you cut it, więc jeśli ktoś wam powie cut it, it means stop it. And not take a knife and change it into little pieces. A nie weź nóż i zmień to w drobne kawałeczki. Cut it, stop it. Cut, cut, cut. Have, had, had. Mieć, pierwsze znaczenie, the first meaning. And this is the word we use for perfect tenses. I jest to słowo, którego używamy do tworzenia czasów perfect, łączących. Wear, wore, worn. Nosić. Wear clothes. Nosić ubranie. Wear a necklace. Nosić naszyjnik. Wear black. Ubierać się na czarno. Wear, wore, wore. Get, got, got.
Dostawać is the first meaning. Dostawać to pierwsze znaczenie. But you also remember that it is about a change of states. Ale pamiętacie też, że dotyczy, że ten czasownik łączy się, it is connected with a change from one state to another. Jest związany, jest połączony ze zmianą stanu, z jednego stanu do drugiego. So, get married. Wziąć ślub. Get rich. Wzbogacić się. Get dark. Ściemnić się. Get late. Stać się. It's getting late. Robi się późno. Get busy. You are lazy. Get busy. Jesteś leniwy. Zajmij się czymś. Okay? Get, got, got. Say. Said, said. Powiedzieć. Mówić, powiedzieć. Say, said, said. Let. Let, let. Pozwolić. Go, went, gone. Iść. Pojechać. You should remember our sentence about going to China. Powinniście pamiętać nasze zdanie o wyjeździe do Chin. I am going to China to marry a Chinese businessman. I am going to go to China to marry a Chinese businessman. Zamierzam pojechać do Chin, żeby poślubić chińskiego biznesmena. So go is also used for this construction. Go jest także używane do tej konstrukcji. I am going to. Zamierzam. See, saw, seen. Widzieć albo rozumieć. See, saw, seen. Do, did, done. The first meaning is robić. Pierwsze znaczenie to robić. Do, did, done. And it is a word that we use in simple tenses. Well, in present simple and past simple tenses, w czasach teraźniejszym prostym i przeszłym prostym, to ask questions, żeby zadać pytania, or to say that something is not the case, albo żeby powiedzieć, że coś nie jest tak. That is in negations. To jest sprzeczenia. I don't like it. Nie lubię tego. I didn't like it. Nie lubiłam tego. Stand, stood, stood. Stać. Stand up. Wstań. Take,
took, taken. Brać. Take, took, taken. Give. Dawać. Give, gave, given. And we also have will and can, which are modal verbs. Mamy też will i can, które są czasownikami modalnymi. And we'll probably have more of them. I prawdopodobnie będziemy mieć więcej. I'm not sure if in this lesson, that is in the blood that moves the body. Nie jestem pewna, czy w tej lekcji to jest the blood that moves the body. But what you need to remember is will changes into would. Will zmienia się w would in the past tense, w czasie przeszłym, and can changes into could in the past tense, a can zmienia się w could w czasie przeszłym. But you also remember these other uses. Oh no, enough. I don't have to elaborate on that now. Nie, wystarczy. Nie muszę teraz tego rozwijać. Nie muszę więcej mówić na ten temat teraz. Okay, so that should do for now. Let's take a break. To powinno wystarczyć na teraz. Zróbmy sobie teraz przerwę. And excuse me, not yet. Would and could are used for all sorts of different sentences. For instance, if I were you, I would go. Gdybym był na twoim miejscu, poszedłbym. Or when I was a child, I would go for long walks. Kiedy byłam dzieckiem, chodziłam na długie spacery. You should remember that too. So the first one is a situation and the person talks about possible actions that one can undertake. I osoba mówi o możliwych działaniach, jakie może podjąć. Yeah, I would go. Tak, ja bym poszła. Well, I would agree. Ja bym się zgodziła. Well, I wouldn't agree. Nie, ja bym się nie zgodziła. Okay, so this is about future and the present time. And we can also use it for the past. To remember the past, to recall the past. I możemy też tego użyć do przeszłości, żeby sobie przypomnieć przeszłość, przywołać przeszłość. So, years ago I would spend hours reading books. Lata temu spędzałam godziny czytając książki, czyli czytałam książki godzinami. And can and could is also used in request, for instance. Could you do it for me? Could jest także używane w prośbach na przykład. Could you do it for me? Mogłabyś to dla mnie zrobić. Could you help me? Mogłabyś mi pomóc. Could you think sometimes? Mogłabyś czasem pomyśleć. The last one was ironic, of course. Ostatnie było oczywiście ironiczne. So I'm leaving you with that now. Read the text again and see how we are doing with what we have, and we'll get a bit more prepared afterwards. No to zostawiałam Was z tym, co mieliśmy. Przeczytaliście, mam nadzieję.
Wiecie, jak wam idzie i teraz przygotujemy się jeszcze bardziej do zrozumienia tego tekstu. Najpierw słownictwo. So I left you, you read the text, or I have left you, you have read the text, and you know how you are doing, wiecie jak wam idzie, and we'll get a bit more prepared for reading and understanding the text now. I teraz bardziej się przygotujemy do czytania i rozumienia tego tekstu. That is for reading comprehension. To jest to czytanie tekstu do zrozumienia. So the first word, arrest. Well, let's have a sentence. I don't want to be arrested. Nie chcę zostać aresztowana. You can be arrested. Możesz zostać aresztowany. He was arrested last year. Został aresztowany w zeszłym roku. You should have no problems with that. Z tym nie powinniście mieć problemu. Robbery, rozbój, rabunek. There was a robbery last night. Wczoraj w nocy miał miejsce jakiś rozbój, rabunek. A robbery can be a way of getting money. Rabunek może być sposobem na zdobycie pieniędzy. Robbery is illegal. Rabunek, rozbój jest nielegalny. So robbery is a criminal action. A robbery is a criminal action. Rozbój czy rabunek jest działaniem kryminalnym. Testimony, zeznanie. I have given my testimony. Złożyłam zeznanie. This testimony is false. To zeznanie jest fałszywe. It was a very long testimony. To było bardzo długie zeznanie. Have you read the testimony? Have you read the testimony? Przeczytałeś to zeznanie. Lawyer, prawnik. My father is a lawyer. Mój tata jest prawnikiem. Mój ojciec jest prawnikiem. I have always wanted to become a lawyer. Zawsze chciałam zostać prawnikiem. You can consult a lawyer. Możesz skonsultować się z prawnikiem. The lawyer used to be viewed as a prestigious profession. Prawnik. No, without used to. We had used to, but we have not practiced it yet. Mieliśmy bez used to. Mieliśmy used to, ale jeszcze tego nie ćwiczyliśmy. In Whitney Houston there was I used to, but I don't remember what it was. W Whitney Houston było I used to, ale już nie pamiętam co to było. In the past, the lawyer was a prestigious profession. W przeszłości zawód prawnika był zawodem prestiżowym. You can become a lawyer. Możesz zostać prawnikiem. A judge, sędzia. This judge
is very fair and very just. Ten sędzia jest bardzo fair, jest bardzo sprawiedliwy. I don't like this judge. Nie podoba mi się ten sędzia. The judge told me to stand up. Sędzia powiedział mi, że mam wstać. Sędzia kazał mi wstać. Sędzia kazała mi wstać. The judge told me to stand up. Sędzia kazała mi wstać. Perhaps we should replace the judge with another one. Perhaps we should replace the judge with a different one. Może powinniśmy zmienić sędziego, zastąpić sędziego innym. Jury. Ława przysięgłych. The jury did not like him. Ława przysięgłych nie lubiła go, nie polubiła go. There are evil people in the jury. W ławie przysięgłych są złe osoby. The jury has been working for hours. Ława przysięgłych pracowała godzinami. Pracuje godzinami. Pracuje już wiele godzin. Has been working. Od paru godzin już pracuje. Cały czas. Every second. Try to address the jury. Spróbuj zwrócić się do ławy przysięgłych. Bezpośrednio do nich mówić. Guilty. Winny. She is guilty. Ona jest winna. They are not guilty. Oni nie są winni. I plead guilty. Przyznaję się do winy. Someone can say. Ktoś może powiedzieć. How do you know he is guilty? Skąd wiesz, że on jest winny? Innocent. Niewinny. I am innocent. Jestem niewinna. Are you innocent? Jesteś niewinna? They are not innocent. Oni nie są niewinni. Innocent people can live free. Niewinni ludzie mogą żyć jako wolni ludzie, swobodni. Appeal. I don't like their decisions. I need... let me check it. Pozwólcie, że sprawdzę. I think we must decide for an appeal. Nie podobają mi się ich decyzje. Myślę, że musimy się zdecydować na apelację. What do you think of an appeal? Co sądzisz o apelacji? I am working on my appeal. Pracuję nad moją apelacją.
The appeal will not help. Apelacja nie pomoże. Court, sąd. Sąd in the sense of a place. Sąd w sensie miejsca. The court is not far from here. Sąd nie jest daleko stąd. Well, you don't know those words. Yesterday I went to the court. Wczoraj poszłam do sądu. Innocent people feel great in the court. Niewinni ludzie czują się świetnie w sądzie. Doskonale. Cell. Cela. He spent the whole night in a cell. On spędził całą noc w celi. I want to leave this cell. Chcę opuścić tą celę. Life in the cell was terrible. Życie w celi było straszne. I don't remember my life in the cell. Nie pamiętam mojego życia w celi. There was only me in the cell. W celi byłem tylko ja. Trial. Proces sądowy. The trial starts tomorrow. Proces sądowy zaczyna się jutro. The trial was not fair. Ten proces sądowy nie był fair. She had great plans, but the trial stopped it all. Miała wspaniałe plany, ale ten proces sądowy zatrzymał to wszystko. Retrial. Ponowna rozprawa. They are hoping for a retrial. Mają nadzieję na ponowną rozprawę. The retrial will not change anything. Ponowna rozprawa nic nie zmieni. The retrial can change everything. Ponowna rozprawa może zmienić wszystko. Cut a deal. Zawrzeć umowę. She has never cut a deal. Nigdy nie zawarła umowy. And we are talking about this particular context here. I mówimy tutaj o tym konkretnym kontekście. Do you think we can cut a deal? Myślisz, że możemy zawrzeć umowę? Let's cut a deal. Zawrzyjmy umowę. Let's not cut a deal. Nie zawierajmy umowy. They cut a deal last month. Zawarli umowę w zeszłym miesiącu.
let someone go. He agreed to cut a deal, so they let him go. Zgodził się zawrzeć umowę, więc go wypuścili. I will not let you go. Nie wypuszczę cię. You are dangerous. Jesteś niebezpieczny. I will behave. Let me go. Będę się zachowywać. Domyślę dobrze. Wypuść mnie. Neck, szyja. He has a long neck. Ma długą szyję. His neck is fat. Jego szyja jest gruba. Well, you don't know those words, but perhaps you know them. No, nie znacie tych słów, ale może je znacie. He looked at her neck. Spojrzał na jej szyję. A reservation. Zastrzeżenie. I have many reservations. Mam wiele zastrzeżeń. Do you have any reservations? Masz jakieś zastrzeżenia? My chief reservation is that he is insane. Moim głównym zastrzeżeniem jest to, że on jest szalony. Chory psychicznie. What are your reservations? Jakie są twoje zastrzeżenia? Tell me about your reservations. Opowiedz mi o swoich zastrzeżeniach. Powiedz mi o swoich zastrzeżeniach. Hour, godzina. What hour is it? Która jest godzina? We have 2 hours. Mamy 2 godziny. I have been learning for 3 hours. Uczę się od 3 godzin. I have been learning. For 3 hours. It takes an hour. To wymaga godziny. Microphone. Mikrofon. Give me my microphone. Daj mi mój mikrofon. This microphone is great. Ten mikrofon jest wspaniały. I need a microphone. Potrzebuję mikrofon. Wear. Nosić. She always wears trendy clothes. Ona zawsze nosi ubrania, które są trendy. She always wears black. Ona zawsze ubiera się na czarno. She never wears black. Ona nigdy nie ubiera się na czarno. She wears a medal. Ona nosi medalik. What do you wear under your shirt? Co nosisz pod swoją koszulą? But we don't know the word shirt. Ale możecie, but you can know. Ale może znacie. Announce.
He has announced it to the whole world. Ogłosił to całemu światu. They announced that they were getting married. Ogłosili, że biorą ślub. Don't announce it. Nie ogłaszaj tego. It has been announced. To zostało ogłoszone. Everybody knows. Wszyscy wiedzą. Allow. Pozwalać. My parents don't allow me to go to parties. Moi rodzice nie pozwalają mi chodzić na imprezy. Allow me, pozwól mi. Don't allow him to go there. Nie pozwalaj mu tam chodzić. He doesn't allow smoking in his room. On nie pozwala na palenie. He doesn't allow smoking in his room. Nie pozwala na palenie w swoim pokoju. He doesn't allow us to smoke. Nie pozwala nam palić. Say. Mówić. Powiedzieć. Say it. Powiedz to. Don't say it. Nie mów tego. Never say never. Nigdy nie mów nigdy. Say it clearly. Powiedz to wyraźnie. Or what do you say? Co powiesz? Co mówisz? For example, if you make an offer, na przykład kiedy ktoś składa jakąś ofertę, what do you say? Co ty na to? Reckon, sądzić, kalkulować. I reckon he will do it. Sądzę, tak sobie kalkuluję, że on to zrobi. Or what do you reckon? Co sądzisz? Jak wynika z twoich kalkulacji? She reckons he will marry her. Ona sądzi, tak sobie to wykalkulowała, że on się z nią ożeni. Admit, przyznawać. He has admitted that he has always loved her. Przyznał, że zawsze ją kochał. She has admitted that she is guilty. Przyznała, że jest winna. Stand a chance. Mieć szansę. Do I stand a chance? Czy mam jakąś szansę? Does she stand a chance of ever getting married? Czy ona ma szansę kiedykolwiek wyjść za mąż? I think you stand a chance. Myślę, że masz szansę. We always stand a chance. Zawsze mamy jakąś szansę. Go along with. Zgadzać się. She doesn't go along with your decisions. Ona nie zgadza się z twoimi decyzjami. So she will not do what you want. Więc nie będzie robić tego, co chcesz. I don't go along with
your philosophy. Nie zgadzam się z twoją filozofią. Do you go along with this strategy? Czy zgadzasz się z tą strategią? She went along with the order. Ona zgadzała się z tym rozkazem. So she was doing what the order said. Więc robiła to, co nakazał rozkaz. Worried. I'm worried. Jestem zmartwiony. You should not be worried. Nie powinieneś być zmartwiony. Well, you should be worried. No, powinieneś być zmartwiony. Don't be worried. Nie bądź zmartwiony. She's so worried. Ona jest tak zmartwiona. Safe. Bezpieczny. It is safe. To jest bezpieczne. It is not safe. To nie jest bezpieczne. Be safe. Bądź bezpieczny. W sensie, że i tak że dbaj o swoje bezpieczeństwo. Going there is not safe. Pójście tam nie jest bezpieczne. Life is not safe. Życie nie jest bezpieczne. Life is very safe. Życie jest bardzo bezpieczne. Is it safe? Czy to jest bezpieczne? Once. Kiedy? W tym kontekście. In the context that we have here. Once I know English, I will speak it freely. Kiedy będę znał angielski, będę mówił po angielsku swobodnie. Once I know, I will have to leave. Kiedy już będę wiedzieć, będę musiała opuścić to miejsce bądź to towarzystwo. Once I am ready, I will tell you. Kiedy będę gotowa, powiem ci. Once I win, the whole world will belong to me. Kiedy wygram, cały świat będzie należał do mnie. Have to, musieć. I have to do it. Muszę to zrobić. You don't have to do it. Nie musisz tego robić. Do we have to do it? Musimy to zrobić? No, we don't. Yes, we do. I have to go to work. Muszę iść do pracy. What do you have to do? Co musisz zrobić? I don't know. But I have to do something. Nie wiem, ale coś muszę zrobić. We have to learn. Musimy się uczyć. He would, he had. So he would go. I would not. I wouldn't. He would agree. He wouldn't agree. He would decide. He wouldn't decide. He had agreed before he met you. Zgodził się, zanim cię poznał.
He had spent all his money and then went away. Wydał wszystkie swoje pieniądze, a potem odszedł. He had stood a chance, but lost it. Miał szansę, ale ją stracił, przegrał. He had said it before he knew what, before he knew the results. Powiedział to zanim poznał rezultaty. He had said it before he knew the results. Powiedział to zanim poznał rezultaty. Wyniki. Dobra. That should be enough. Oh, maybe. What with such a teacher, I will never learn English. O, z takim nauczycielem to się nigdy nie nauczy angielskiego. What with such pupils, I will never be the best teacher. No, z takimi uczniami nigdy nie będę najlepszą nauczycielką. What with such school? No, z taką szkołą. And so on. I tak dalej. Good. So, what are we doing now? Are we reading the text once again? Perhaps I can read it aloud to you once again, and then we will read the questions, the tasks I have for you. It was my neck or his. I was arrested in connection with one of the robberies, and after spending the night in a police cell, I cut a deal. I had to go to Austria, wear a microphone and get Redstone to talk. The police said they'd let me go, you see. I had my reservations, but the police reckoned once he was on trial, he'd have to admit that he'd done it. And that even if he didn't, what with my testimony and old man Hobday being his lawyer, he didn't stand a chance. I'd be safe, they said. So I went along with it. I got the police what they wanted, and I even got him to come back home. I was there when the police arrested him, and I was there when the judge gave him 10 years. It had only taken the jury 1 hour to decide that he was guilty. I wasn't that worried when Hobday announced there would be an appeal. Even the police said the courts would reject it. They didn't. He was allowed to go free before a trial. That's why I'm not helping the police anymore. Okay, so this is your advanced text. Dobrze, to wasz zaawansowany tekst. Tekst na zaawansowanym poziomie. So, let's read my task. Przeczytajmy moje zadania. My tasks for you. Moje zadania dla was. 1. Write down all the quotes from the reported speech to the original. Identify the speaker, put the colons and quote. Perhaps I should put down the colons. You can add down, put down,
D-O-W-N. Put down. Put down the cons and quote. Write down all the quotes. Zapisz wszystkie cytaty. From the reported speech to the original. Z mowy, no, z tej relacji, z tej mowy relacjonującej, mowy zależnej, do oryginału. So, he told me I was stupid. Powiedział mi, że jestem głupia. You are stupid. Identify the speaker. So in our case, John told me I was stupid. Identify the speaker. John. Put the the colon. Quote. You are stupid. Okay? So go through the whole text and do that. Przejdźcie przez cały tekst i zróbcie to. So this is your first task. Then, write up all events in their sequence. So, yesterday I woke up, looked out of the window, the sun was shining. I was sitting there thinking of all that has happened in the past, or all that had happened in the past. My birthday last year, the tragedy 2 years earlier, I stood up. I went to the kitchen. It was high time for my coffee. So, sequence. 1. A tragedy 2 years ago. 2. My birthday last year. 3. I woke up in the morning. 4. I looked out of the window. In brackets, w nawiasie, the sun was shining. 5. I was sitting. In brackets, I must have sat down. Na pewno usiadła. I was sitting there thinking. Recollection. Przypomnienie. I am recalling the past. Przywołuję przeszłość. We have had 5, correct? 5 mieliśmy. 6. And you can make this 5 into smaller parts. So recollection. First recollection. The first recollection. The first memory. My birthday. So we put down the birthday twice. Więc zapisujemy te urodziny 2 razy. The second memory. A tragedy 2 years earlier. 2 years ago. 2 years earlier. 6. I stood up. 7. I went to the kitchen. In brackets, it was high time for my coffee. Okay? That kind of thing. So write up all events in their sequence. Zapiszcie wszystkie wydarzenia zgodnie z ich sekwencją. 3. Outline the profile of the narrator. What he did. What situation he found himself in. What decision he made.
what his motivation was, what he did. So we have what he did twice because the situation changes as you go through the text. Mamy what he did twice, mamy what he did 2 razy, co zrobił, bo sytuacja się zmienia, jak przechodzimy przez tekst. So, what decision he made, what his motivation was, what he did, how he felt about it, jakie miał odczucia w związku z tym, his morality, jego moralność. Ok? Outline the profile of the narrator. Profile, czyli profil, like the psychological profile of a criminal, jak profil psychologiczny zbrodniarza. Outline. Opisz w zarysie. Nakreśl zarys tego profilu. Czyli nakreśl zarys, opisz w zarysie może, portret narratora. These are not questions, these are, categories. To nie są pytania, to są kategorie. A question would be, what did he do? So, the category is what he did. Co zrobił? The next category, następna kategoria. What situation he found himself in? W jakiej sytuacji się znalazł? The question would be, what situation did he find himself in? The third category, what decision he made? Trzecia kategoria, jaką decyzję podjął? The question would be, pytanie by brzmiało, what decision did he make? The fourth category, what his motivation was? Czwarta kategoria, jaka była jego motywacja? The question would be, pytanie by brzmiało, what was his motivation? What he did? The fifth category, piąta kategoria. What did he do would be the question. The sixth category, how he felt about it. Jak się czuł w związku z tym, jakie miał odczucia w związku z tym. How did he feel about it would be the question. How did he feel about it? And the last category, his morality, jego moralność. Four. Who is guilty? Kto jest winny? Is anyone innocent? Czy ktokolwiek jest niewinny? Okay? So I'm leaving you with that. Work hard. Remember all that we have learned. Zostawiam was z tym. Pracujcie ciężko. Pamiętajcie o wszystkim, czego się nauczyliśmy. And I think you can do it. Myślę, że potraficie to zrobić.